Cześć, cześć, ja jestem Ania. To jest druga część do króliczka, w której chcę Wam pokazać, jak sobie zrobić dalszą część. W pierwszej części zajęliśmy się ciałkiem, nóżkami, łapkami, natomiast w drugiej części już pokażę Wam, jak zrobić głowę, jak zrobić uszy, jak przymocować głowę, jak przymocować uszy, jak zrobić kwiatuszka, jak zrobić spódniczkę i wiele innych porad, które znajdziecie w tym filmiku. Jeśli jesteście w tym filmiku, a nie macie jeszcze ciałka, to zapraszam na część pierwszą. Ja tą część pierwszą oczywiście umieściłam w opisie, tam jest link do części pierwszej, bądź też jeżeli umiecie znaleźć, to zapraszam na moje wszystkie filmy wideo. Te wideo powinny być koło siebie. Więc zabieramy się już do pracy i zabieramy się za główkę. Główkę będę robiła również z tej samej włóczki i zaczynamy sobie od magicznego kółeczka w ten sposób. Przekładamy jedno oczko i w magicznym kółeczku robimy sobie 6 półsłupków, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Zaciągamy sobie kółeczko, wbijamy się w pierwszy półsłupek, możemy sobie tutaj odliczyć raz, 2, 3, 4, 5, 6, tutaj to był pierwszy nasz półsłupek zrobiony i łączymy sobie kółeczko w ten sposób. Ja sobie już tutaj wkładam mój znacznik przy tym łączeniu i następnie robimy sobie podwojenie, czyli w każdym oczku robimy po 2 półsłupki, tak żeby było ich 12. Czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i ostatnie oczko 11 i 12. I mamy już 12 oczek. Następne okrążenie również będzie podwojeniem, tak, powiększeniem, z tym, że sekwencja to jest 1 półsłupek i powiększenie, czyli raz i 2 i znowu 1 i raz i 2 i mamy 1, raz i 2, 1, raz, 2 i jeszcze mam tutaj 4 oczka do przerobienia. I tutaj po skończeniu tego rzędu powinniśmy mieć 18 półsłupków i kończymy na zwiększeniu. Ja już sobie przerobiłam to okrążenie i następne okrążenie to również będą zwiększenia, ale ja w każdym okrążeniu, w którym są zwiększenia parzyste, tak jak robiliśmy sobie właśnie tułów, ciałko, również będę dzieliła sobie tutaj na pół, czyli powinnam robić 2 półsłupki i zwiększenie. Przy początkowej sekwencji po prostu te 2 półsłupki rozdzielam. Z tej strony robię 1 i na końcu zostanie mi 1. A teraz robię sobie zwiększenie. I dalsza część jest bez zmian, czyli 2 półsłupki i zwiększenie i 2 półsłupki i zwiększenie i znowu 2 półsłupki i zwiększenie i jeszcze raz. Tak naprawdę mamy 6 razy do zrobienia takich rzędów, znaczy sekwencji. Tutaj 2 półsłupki i zwiększenie i na końcu właśnie pozostanie nam ten 1 półsłupek, który po prostu przynieśliśmy na koniec. I mamy kolejną rundę i po tej rundzie powinniśmy mieć już 24 półsłupki. I teraz robimy rundę kolejną, w której będą 3 półsłupki. Jest to liczba nieparzysta, więc po prostu przerabiamy sobie 3 półsłupki. Bez żadnych tutaj rozdzieleń, w rzędach nieparzystych przerabiamy sobie zwyczajnie. I tu cały czas tak samo, czyli 3 półsłupki i zwiększenie. Ja te pierwsze rzędy przerobię z Wami, później będę Wam tylko pokazywała tę sekwencję, żeby po prostu nie przedłużać filmiku, bo wiem, że te długie filmiki zniechęcają do robótek, ale czasami jest tak, że ktoś jest początkowy i po prostu
chcę zobaczyć może do końca całe te rundy, jak to wygląda. Więc na początku pokazuję, później po prostu każdą po kolei rundę będę Wam mówiła, co tutaj robić. Oczywiście te trudniejsze przerabiam razem. I znowu tutaj sobie przerabiam 3 półsłupki i zwiększenie. O, nawet jakoś mi idzie mówienie i liczenie, bo wyszło mi tutaj dobrze. Czyli mamy 3 półsłupki i zwiększenie. Ok. I teraz mamy już 30 półsłupków i przechodzimy do następnej rundy. 4 półsłupki i zwiększenie, z tym, że tak jak mówiłam, liczba parzysta, dzielę na pół, tutaj przerabiam 2 i na końcu zostaną mi 2. Czyli teraz są 2 półsłupki i zwiększenie, a w dalszej części mamy 4. Raz, 2, 3, 4 i zwiększenie. I przerabiamy jeszcze 5 razy sekwencję 4 półsłupki zwiększenie i na końcu będziemy mieli 2 półsłupki. I już mam przerobione, tutaj miałam moje 2 półsłupki. I mamy 36 razem półsłupków. Przechodzimy do kolejnej rundy, w której przerabiamy 5 półsłupków i zwiększenie, czyli normalnie robimy 3, 4, 5, tutaj nie rozdzielamy i zwiększenie i przerabiamy tak 6 razy i będziemy mieć 42. Już sobie przerobiłam i kolejny rząd to są 6, to jest tak 6 półsłupków i zwiększenie, z tym, że dzielimy sobie na pół i znowu przerabiamy tutaj 3, a na końcu też nam zostaną 3 i zwiększenie, a kolejna sekwencja to jest 6, raz, 2, 3, 4, 5, 6 i zwiększenie i tak powtarzamy jeszcze 5 razy i na końcu zostaną 3 do przerobienia. I mamy teraz 48 półsłupków i te 48 półsłupków przerabiamy sobie w 3 okrążeniach, czyli tak 48 i 3 razy dookoła. Ja już przerobiłam sobie moje 3 rzędy po 48 półsłupków i w następnej rundzie mamy zwiększenie. Tylko zwiększenie polega na tym, że wykonujemy 11 półsłupków, czyli mamy tak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i teraz robimy sobie zwiększenie, czyli 12 zwiększenie. I takich sekwencji mamy 4, czyli jeszcze 3 razy 11 i zwiększenie. I po zrobieniu tego rzędu powinniśmy mieć już 52 półsłupki. Ja już sobie zrobiłam, mam 52 półsłupki i teraz te 52 słupki przerabiamy sobie dookoła 2 razy. Czyli 2 rzędy po 52. Mam już przerobione 2 rzędy po 52 i w kolejnym okrążeniu mamy zwiększenie. Tym razem robimy 12 półsłupków i zwiększenie, czyli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i zwiększenie i to powtarzamy jeszcze 3 razy. W sumie mamy takie 4 sekwencje i po skończeniu będziemy mieć 56 półsłupków. I mam już przerobione rząd 12 półsłupków i zwiększenie. Mam 56 półsłupków i w kolejnym rzędzie przerabiamy następująco. 12 półsłupków, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Następnie robimy zwiększenie. Następnie przerabiamy 4 półsłupki. Raz, 2, 3, 4. Znowu zwiększenie. I znowu 4 półsłupki. Raz, 2, 3, 4, zwiększenie, 10 półsłupków w kolejnych oczkach, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Mamy zrobione 10. Robimy teraz zwiększenie. Następnie 4 półsłupki. Raz, 2, 3, 4. Znowu zwiększenie. I znowu 4 półsłupki. Zwiększenie. I na końcu powinno nam zostać 12 półsłupków. Tutaj do końca i przerabiamy sobie 12. Mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i jest 12. I mamy teraz 62. Te 62 półsłupki przerabiamy sobie teraz dookoła, czyli bez żadnych zwiększeń. Zaczynamy sobie od pierwszego i przerabiamy dookoła 62. I kolejny rząd. Mamy tak. Kolejnym robimy 15 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Robimy zwiększenie, czyli 2 półsłupki w jednym. Następnie przerabiamy 4 półsłupki dalej. Raz, 2, 3, 4. Znowu zwiększenie. Raz, 2. I znowu 4 półsłupki. Raz, 2, 3, 4. I znowu zwiększenie. I znowu przerabiamy 10 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I zwiększenie. Raz, 2, 4 półsłupki. Raz, 2, 3, 4. Zwiększenie. Znowu 4 półsłupki. Raz, 2, 3, 4. Zwiększenie. I na końcu powinno nam pozostać 15 półsłupków i przerabiamy sobie je do końca 15. Czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i ostatni 15. I mamy teraz 68 półsłupków i musimy sobie zrobić 3 okrążenia dookoła 68 półsłupków, czyli przerabiamy sobie razy 3, 60. I już w kolejnych rządach będziemy skracać. Rząd skracający będzie dokładnie taki sam jak był poprzedni, rozszerzający, czyli zaczynamy sobie od 15 półsłupków. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. I tutaj właśnie zamiast rozszerzeń oczywiście skracamy, czyli 2 kolejne półsłupki przerabiamy sobie razem w ten sposób i mamy pierwsze skrócenie. Następnie robimy 4 półsłupki. Raz, 2, 3, 4 i znowu zwężenie, skrócenie, czyli 2 przerabiamy sobie razem i znowu 4 półsłupki. Raz, 2, 3,
4 i zwężenie. I następnie przerabiamy 10 półsłupków, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i znowu skracamy. 4 półsłupki, raz, 2, 3, 4, skracamy. 4 półsłupki, raz, 2, 3, 4, skracamy i już na końcu powinno nam zostać 15 półsłupków, więc przerabiamy do końca 15. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jest. Mamy z powrotem 62 półsłupki i teraz w dwóch okrążeniach przerabiamy 62 półsłupki, czyli 2 okrążenia po 62. Już sobie przerobiłam 2 rzędy po 62 oczka i przed nami jeszcze jedno takie samo skrócenie jak było wcześniej. Tym razem zaczynamy od 12 oczek, czyli mamy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i znowu robimy skrócenie. 4 oczka, raz, 2, 3, 4, znowu skrócenie, 4 oczka, raz, 2, 3, 4, skrócenie, 10 oczek, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i oczywiście skrócenie. 4 oczka, raz, 2, 3, 4, skrócenie. 4 oczka, raz, 2, 3, 4 i znowu skrócenie i na końcu powinno nam pozostać już 12 półsłupków, więc przerabiamy sobie do końca 12. Już tutaj przerabiamy, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. I mamy teraz 56 oczek i w następnej rundzie przerabiamy sobie dookoła 56 oczek. I już mam przerobiony cały rząd i kolejny rząd to będzie rząd składający się z 26 półsłupków i skrócenia i taki rząd musimy powtórzyć 2 razy, czyli tak naprawdę po bokach będzie skrócenie, przerabiamy 26, mamy 3, 4, 5, 6, mam przerobione 26 i po 26 2 przerabiamy razem, to jest właśnie tutaj na boku zwężenie i znowu przerabiam 26, 2, 3 i na końcu po 26 półsłupkach również tutaj przerabiam sobie skrócenie w ten sposób. I mamy teraz 54 półsłupki i będziemy wykonywać zmniejszenie, 7 półsłupków i zwężenie, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6,
7 i zwężenie, zmniejszenie. I to powtarzamy sobie 6 razy i będziemy mieć 48. I po tym okrążeniu przerabiam sobie 48 dookoła. I po tym okrążeniu przerabiamy następne zmniejszenie, 6 półsłupków i zmniejszenie, z tym, że ja sobie tutaj rozdzielę, tu przerobię 3 i na końcu będę miała 3, ponieważ będzie tutaj dosyć już dużo zmniejszeń, żeby one się nie spotykały w jednym miejscu. Dzielimy tak jak dzieliliśmy przy zwiększeniach, tak samo robię przy zmniejszeniach i następnie robię 6, czyli mamy 2, 3, 4, 5, 6 i zmniejszenie. I tak powtarzacie sobie do końca i oczywiście te 3 na końcu nam tutaj zostały. Już sobie przerobiłam i na końcu zostają mi właśnie te 3 półsłupki. W ten sposób. I teraz mamy 42 półsłupki. W kolejnym okrążeniu również przerabiamy sobie zmniejszenie, tym razem 5 półsłupków i zmniejszenie i mamy 2, 3, 4, 5 i zmniejszenie i tak powtarzamy jeszcze 5 razy, w sumie 6, będziemy mieć 36 półsłupków. W kolejnym okrążeniu przerabiamy sobie okrążenie dookoła, 36 półsłupków, bez żadnych zmniejszeń dookoła. I po tym okrążeniu musimy sobie już wepchać główkę. Tu, gdzie mieliśmy właśnie cały czas okrążenia, przejścia okrążeń, to jest tył główki tutaj. Natomiast w miejscu, gdzie właśnie robiliśmy sobie te 4 półsłupki zwiększenia, 4 półsłupki zmniejszenia, to jest takie właśnie wybrzuszenie tutaj, one będzie widoczne. Ja jeszcze nie mam do końca wypchane ładnie, trzeba sobie tutaj właśnie rozłożyć ładnie puszek. Natomiast właśnie oczka. Oczka trzeba sobie zrobić mniej więcej takie dołki tutaj, jak widzicie, przed takim wybrzuszeniem, w ten sposób. Właśnie sobie przymierzyć w jednej linii, przyłożyć oczka. Ja mam duże, ja mam 22 mm, oczywiście Wy możecie sobie użyć dowolne i sobie właśnie w tym momencie je osadzić. Starać się tak samo w jednej linii tutaj, żeby właśnie było równo, czyli przyłożyć. Ja dokładnie nie powiem Wam gdzie, bo po prostu robimy to na wyczucie i też w zależności od tego po prostu jakie macie duże te oczka. Jedno koło drugiego. I ja sobie już przymocuję i zaraz Wam pokażę. Ja już sobie przymocowałam oczka. Jeżeli macie gotowy nosek, można również go sobie przymocować lub trzeba będzie sobie po prostu pomponikiem lub nakleić lub po prostu igiełką i włóczką. I tak samo to jest jeszcze ten czas, kiedy my możemy sobie przewlec tutaj włóczkę czarną i po prostu porobić nosek tutaj i brewki. To jest po prostu tylko przeplatanie pomiędzy. Można sobie wcześniej oczywiście wbić szpilki, zaznaczyć sobie, żeby w miarę było równo. Ja mam jeszcze takie rzęski, postanowiłam sobie je przykleić. Oczywiście to nie jest konieczne. W zależności, czy robicie chłopczyka, czy dziewczynkę. U mnie to będzie dziewczynka, więc dlatego chciałam ją tutaj jeszcze przyozdobić. I słuchajcie, tak naprawdę trzeba już pomału właśnie sobie dopychać ten puch ładnie i będziemy już dalej zamykać. Jeżeli wiemy, że już główka jest gotowa i już wszystko mamy, co chcieliśmy, będziemy zamykać. Więc skończyliśmy na rzędzie, w którym były 36 półsłupków dookoła i teraz zamykamy sobie 4 półsłupki i zwężenie. I tak naprawdę ja nie będę zamykała tej główki do końca, ponieważ właśnie chcę zostawić taki sam otworek, jak był przy ciałku, żeby łatwo się wszywało. Najpierw robimy 4 półsłupki i zwężenie. Już tutaj nie rozdzielam, jest to już tutaj końcowy etap, więc po prostu tego też już tak nie będzie widać. Czyli staramy się przerabiać w miarę gęsto. 4 półsłupki i zwężenie i będziemy mieć już 30 oczek. I po przerobieniu tego rzędu przerabiamy jeszcze ostatnie zwężenie, czyli 3 półsłupki i zwężenie. I już właśnie po tym rzędzie uzyskamy 24 oczka, czyli dokładnie tyle, ile nasze ciałko miało przy zakończeniu. Dzięki temu możemy łatwo właśnie sobie wszyć. Ale to jeszcze Wam pokażę. Teraz przeróbmy sobie 3 półsłupki i zwężenie. Ja już tutaj po przerobieniu tego zwężenia jeszcze przerabiam sobie jedno dookoła rządek, żeby po prostu mi to zwężenie się ładnie zwęziło i wyrównało mi się z ciałkiem. Czyli te oczka po prostu przerabiamy sobie dookoła, mamy ich 24 i tutaj sobie przerabiamy do końca. I tak naprawdę to jest koniec główki po przerobieniu właśnie tej części.
Tutaj możecie odciąć włóczkę, jeżeli zostawiliście sobie tam na dole, bądź po prostu, jeżeli nie zostawiliście przyciągu, to sobie zostawić tutaj większą część. Ja sobie tutaj odetnę, ponieważ tam już sobie zostawiłam. Już Wam pokazuję. Tylko sobie dorobię cały rządek. I dojdę sobie do miejsca tutaj z tyłu. Już jestem blisko. I raz, i dwa. I w ostatnim oczku można sobie po prostu przerobić oczko ścisłe, żeby sobie wyrównać trochę krawędź. Odciąć sobie włóczkę. Sobie po prostu tutaj przeciągnąć i zaciągnąć. I mamy zrobioną główkę. To już mogę sobie wyciągnąć. Główkę jeszcze będziemy musieli tutaj sobie szyjkę oczywiście wypchać. Najlepiej to będzie robić, jak będziemy od razu na bieżąco sobie zszywać, żeby sobie uzupełniać, bo główka się musi dobrze trzymać przy szyjce, więc tutaj musi być troszeczkę wypchane. I teraz zajmiemy się uszkami. I tak będzie wyglądało uszko króliczka. Ono jest dosyć długie. Ja będę dalej przerabiała z takiej aksamitnej włóczki. I zaczniemy sobie od magicznego kółeczka, czyli tak samo nawijamy na paluszki, przekładamy sobie tutaj szydełko, wkładamy tutaj rączki do tutaj okręgu i robimy sobie oczko. I teraz przerabiamy sobie 6 półsłupków. Oczywiście ten pierwszy trzeba sobie na początku zaznaczyć. Mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6. Wyprostowujemy sobie tutaj tą włóczkę i zaciskamy kółeczko. Następnie będziemy przerabiać kolejną rundę. Tu się wbijamy w pierwszy półsłupek i łączymy ze sobą w ten sposób. Ja już sobie tutaj przerabiam innym znacznikiem, przekładam sobie moją włóczkę. Zaczynamy od zwiększeń. Zwiększenia robimy, będziemy w ogóle pracować w 3 sekwencjach, czyli będziemy powtarzać razy 3 daną sekwencję. I teraz przerabiamy jeden półsłupek i zwiększenie, raz i 2 i znowu jeden półsłupek i zwiększenie, raz i 2 i znowu jeden półsłupek i zwiększenie. I mamy 3 sekwencje przerobione. I przechodzimy do następnej rundy, a tutaj przerabiamy 2 półsłupki. Czyli ja biorę sobie ten kolejne oczko i przerabiam 2 półsłupki i zwiększenie, raz i 2 i znowu 2 półsłupki, raz i 2 i zwiększenie i znowu 2 półsłupki i na końcu powinno zostać nam zwiększenie, raz i 2. I mamy kolejny rząd. Mamy już 12 półsłupków zrobionych, tutaj takich oczek i robimy kolejny rząd. I teraz mamy 3 półsłupki i zwiększenie, czyli raz, 2, 3 i zwiększenie, 2 i znowu raz, 2, 3 i zwiększenie, raz, 2 i ostatnia sekwencja. Mamy raz. Już do Was wracam, bo coś mi się tutaj pomieszało. I mam raz, ostatnia sekwencja, raz, 2, 3 i zwiększenie. I tutaj powinniśmy mieć 15 półsłupków. Ja sobie tutaj odetnę tą część, bo mi przeszkadza. I robimy dalej. W kolejnym rundzie mamy 4 półsłupki i zwiększenia, czyli przerabiamy raz, 2, 3, 4 i zwiększenie. I tak przerabiamy jeszcze 2 razy. I przerobiłam sobie 4 półsłupki zwiększenie 3 razy. I następnie przerabiamy sobie dookoła 18 półsłupków, bo tyle nam powinno wejść. Czyli 18 dookoła. Mamy 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 17 i 18. I po tym rzędzie robimy sobie kolejne zwiększenia, tym razem 5 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5 i zwiększenie. Raz, 2 i znowu raz, 2, 3, 4, 5 i raz, 2 i znowu raz, 2, 3, 4, 5 i raz i 2. I mamy teraz 21 półsłupków i w kolejnych dwóch rzędach przerabiamy sobie te 21 dookoła. I ja sobie przerobię 2 razy 21 i mam już 21, zrobione jedno okrążenie i w kolejnym robimy zwiększenie, 6 półsłupków i zwiększenie, czyli 2, 3, 4, 5, 6 i raz, 2 i tak powtarzamy jeszcze 2 razy i na końcu powinniśmy mieć już 24 półsłupki i to okrążenie przerabiamy sobie dookoła, czyli 24 dookoła. 3, 4, 5, 6, 7, 23 i 24. I w kolejnym okrążeniu robimy zwiększenie, tym razem na 7 półsłupków, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i zwiększenie i tak powtarzamy jeszcze 2 razy i będziemy mieć 27 półsłupków. I mam już przerobioną tą sekwencję, następnie przerabiam sobie dookoła te 27 półsłupków, cały czas dookoła bez żadnych zwiększeń. I mam już przerobione 27, to teraz czas na zwiększenie 8 półsłupków, czyli przerabiamy 8 raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i zwiększenie i tak powtarzamy jeszcze 2 razy i mamy 30 półsłupków, więc przerabiamy standardowo dookoła 30 półsłupków. Jeden rządek. I po tym rzędzie robimy kolejne zwiększenie, tym razem 9 półsłupków, czyli mamy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i zwiększenie. I tak powtarzamy znowu 2 razy. I teraz rządek dookoła 33 półsłupki. Trochę monotonne, ale musimy wyjechać tym uchem do góry. Więc dookoła 33. I teraz przerabiamy 10 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i zwiększenie. I oczywiście znowu 2 razy. I mamy 36 i tym razem przerabiamy dookoła 36 półsłupków. I jeszcze zrobimy sobie 2 zwiększenia, tym razem na 11, czyli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i raz i 2 i oczywiście przerabiamy tak znowu 2 razy i będziemy mieć 39 półsłupków i później znowu przerabiamy te 39 półsłupków w całym rzędzie. I ja już sobie dojdę do tego momentu. Mam już przerabiony również ten rządek 39 dookoła i to już, słuchajcie, robimy ostatnie zwiększenie na 12 półsłupków, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 i zwiększenie. I tak powtarzamy sobie oczywiście 2 razy. I mamy 39 rzędów, 39 takich oczek i teraz przerabiamy 3 rzędy. Czyli po tych największym zwiększeniu musimy przerobić sobie 3 rzędy po 39 oczek. I ja już sobie przerabię. I tutaj sobie z powrotem już zmniejszamy po tych 3 rzędach, czyli zaczynamy od 12. I znowu robimy 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i przerabiamy 2 tutaj te pierwsze oczko razem w ten sposób i tak powtarzamy jeszcze 2 razy, w sumie 3 i z powrotem tutaj wrócimy do już mówię 39 oczek. I po tym zmniejszeniu również przerabiamy sobie 3 rzędy dookoła. Mamy 39 oczek, więc przerabiamy dookoła. Nie wiem, czy mówiłam, ale w tym najwyższym rzędzie, czyli jak doszliśmy do 12 i zwiększenie, tam były 42 oczka. Tak się właśnie teraz zastanawiam, czy ja to w ogóle mówiłam. Ok, czyli tutaj robimy 3 rzędy po 30. Po przerobieniu tych 3 rzędów znowu z powrotem skracamy, tym razem 11 półsłupków, czyli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i skracamy i tak powtarzamy sobie 2 razy i będziemy mieli 36 półsłupków. I te 36 półsłupków tym razem przerabiamy sobie 2 okrążenia, czyli 2 razy po 36 półsłupków. I teraz robimy sobie 10 półsłupków i zmniejszenie, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Znowu bierzemy sobie 2 pętelki i przerabiamy w jedną. I powtarzamy tak 2 razy. I mamy 33 półsłupki, które przerabiamy 2 razy, czyli 2 rzędy po 33 półsłupki. I po tych 2 rzędach przerabiamy sobie kolejne zmniejszenie, tym razem 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i zmniejszenie. I znowu powtarzamy 2 razy. I potem przerabiamy sobie 2 rzędy po 30 półsłupków. I teraz już znacznie szybciej nam to pójdzie, ponieważ będziemy robić już nie do końca całe rzędy, więc spokojnie, nie martwcie się, że musimy zejść aż do jednego. Robimy 8, czyli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i zmniejszenie. I oczywiście powtarzamy sobie to 2 razy i powinniśmy mieć 27 półsłupków i kolejne okrążenie to będzie 27 półsłupków, jedno okrążenie. Już nie 2, tylko jedno, czyli wykonujemy to plus jeszcze okrążenie 27 półsłupków. Już przerobiłam sobie ten rządek również 27 dookoła i teraz skracamy sobie 7 półsłupków, czyli 2, 3, 4, 5, 6, 7 i skrócenie. I będziemy mieć 24 półsłupki, bo oczywiście powtarzamy to 2 razy i znowu zrobimy sobie po tym rzędzie dodatkowy rząd, tylko jeden na 24 półsłupki. Na 24. I już sobie to przerobiłam i oczywiście robimy znowu na 6, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6 i zmniejszenie. Już jesteśmy naprawdę blisko końca. Powtarzamy sobie to 2 razy i będziemy mieć 21 półsłupków i również cały rząd 21 półsłupków. I mam przerobiony już rząd 21 półsłupków i robimy, słuchajcie, już ostatnie zmniejszenie. To będzie 5 półsłupków, czyli 2, 2, 3,
4, 5 i zmniejszenie. I tak powtarzamy sobie jeszcze dwa razy. Po skończeniu tego rządu będziemy mieć 18 półsłupków i znowu robimy jeden rząd 18 półsłupków. I nasze uszko prawie gotowe. Ginamy sobie je w ten sposób właśnie na pół, żeby się ładnie układało i oczywiście będziemy już sobie zamykać. Dokładnie tak samo jak zamykaliśmy sobie rączki, czyli po prostu ja się przebijam w każdy tutaj z tej strony oczko, z tej strony oczko i staram się po prostu tutaj pozamykać, robiąc półsłupki. Bo już robiliście rączki, więc na pewno wiecie, o co chodzi. I takich półsłupków tutaj nam zróbcie tyle po prostu, ile Wam tutaj wyjdzie. I na końcu oczywiście sobie odcinamy dłuższy kawałek włóczki, będziemy nią po prostu przyszywać uszka do głowy. I tutaj sobie również robimy oczko, zaciskamy. No i słuchajcie, uszka gotowe. Oczywiście trzeba zrobić 2 i zabieramy się dalej za dalszą część. Mamy już prawie wszystko gotowe, ale zanim ja zszyję główkę i uszy, to ja robię sobie jeszcze spódniczkę, bo jest mi tak wygodniej, żeby nie uszkodzić głowę i ewentualnie właśnie nie przesunąć oczek czy czegokolwiek. Po prostu najpierw przerobię sobie spódniczkę. I oczywiście spódniczka jest dowolna, możecie ją robić, możecie nie robić. Ja sobie zrobię taką spódniczkę ala coś ogrodniczki, będzie miała jeszcze paseczki i taki tutaj kwadracik, więc mniej więcej w połowie. Mniej więcej gdzieś w połowie, tak naprawdę jak Wam pasuje, będziemy tutaj zaczepiać sobie dodatkową włóczkę. Będzie to włóczka właśnie w kolorze spódniczki i ja zrobię to mniej więcej gdzieś pod rączką, żeby właśnie ten szef był tutaj mało widoczny. Będziemy po prostu wbijać się w słupek, który jest gdzieś pod rączką, mniej więcej w połowie. Tak jak mówię, zobaczcie, zmierzcie sobie, gdzie chcielibyście po prostu, żeby ta spódniczka się zaczynała. I robimy sobie pętelkę podstawową w ten sposób i wbijamy się pomiędzy tutaj takie oczko. Mamy tutaj nasze półsłupki, ładne w literę V, a pomiędzy półsłupkami, pomiędzy jednym jest właśnie rząd, w którym mamy takie wystające tutaj, jak to nazwać, oczka. Ja po prostu będę szła wzdłuż tutaj tej linii i robiła sobie oczka łańcuszka. Czyli tak, przeplatam sobie to oczko w ten sposób i robię oczko ścisłe. I mam pierwsze oczko i takie oczka będę właśnie robiła dookoła. Czyli tak, po linii biegnącej tutaj wzdłuż bijam się w kolejny właśnie taki półsłupek, zahaczam sobie tutaj i przerabiam sobie oczka ścisłe w ten sposób. Mam nadzieję, że jest to widoczne. Ciężko mi Wam to pokazać, bo królik już jest duży, a ja mogę tylko takie oddalenie mieć. No i też mi jest niewygodnie tutaj, żeby nie uszkodzić kamery. Ok, czyli robimy sobie, słuchajcie, takie zwykłe oczka, cały czas po kolei wbijając się właśnie pomiędzy tymi półsłupkami, zahaczając sobie pętelkę i przerabiamy sobie luźno oczka ścisłe, robią się taki ładny łańcuszek. Będzie to nasza właśnie linia do spódniczki. W ten sposób. Cały czas. I tak przerabiamy sobie dookoła, z tym, że wiadomo, że robiliśmy w spirali, więc nie zbiegnie nam się tutaj. Dlatego ja Wam pokażę, jak ja sobie tutaj połączę. Jestem tutaj w miejscu, gdzie Wam mówiłam, trzeba po prostu sobie mniej więcej to połączyć. Wiadomo, że nie zejdzie nam się tak dokładnie, bo mamy spiralkowe tutaj robienie maskotki. I tak naprawdę chodzi tutaj o to, żeby po prostu z powrotem wbić się w górną część i sobie po prostu wrócić do tego naszego tutaj pierwszego rzędu. Ja to, tak jak mówię, robię pod łapką, bo jak zakryję sobie łapkę, po prostu tego nie będzie widać. I tutaj łączymy sobie z tym pierwszym naszym oczkiem, tylko ja potrzebuję sobie wziąć trochę mniejsze szydełko, bo mi się tutaj dosyć zacisnęło. I mamy połączenie. I mamy gotowy ten pierwszy łańcuszek. Jestem na dosyć takim dużym powiększeniu, bo nie wiem, czy dobrze widać. Słuchajcie, ja tą spódniczkę robię ze zwykłych słupków. Po prostu będę się wbijała teraz w każde tutaj to oczko i przerabiała sobie słupki. Czyli tak, zaczynam od zrobienia sobie 2 oczek łańcuszka. To jest po prostu mój pierwszy słupek. Następnie jeszcze raz w tym łączeniowym
oczku przerabiam sobie po prostu słupek, czyli robię narzut, wbijam się tutaj w to oczko, przekładam i robię słupek, czyli najpierw przez 2 i później znowu przez 2 i znowu jeszcze jeden słupek. W każdym takim oczku będę robiła 3 słupki, dlatego że mój króliczek jest szeroki i chciałabym, żeby ta troszeczkę spódniczka się falowała. W zasadzie to zależy też od tego, jaką macie grubość włóczki, jak szeroki Wam wyszedł króliczek. Im więcej tych słupków tutaj zrobicie, tym bardziej ta spódniczka będzie właśnie falowana. I teraz kolejne oczko, dokładnie tak samo, czyli przerabiam sobie zwykłe słupki, po 3 razy się wbijając w to same oczko. I jeszcze raz. Uciekam z kadru, ale to jest takie powiększenie, że ciężko się tutaj wbić w środek. W ten sposób to właśnie będzie wyglądało. Mam już 3 i znowu robię narzut i kolejne oczko. Przekładam i zwykłe słupeczki. I tu mam do zrobienia jeszcze raz, czyli tak. I raz, i 2. I znowu narzut. I jeszcze raz, i 2. I tak robimy dookoła. Po 3 słupki w każdym oczku. I jak będę tutaj, to pokażę Wam, jak łączyć. Ja już przerobiłam sobie sukieneczkę, mini sukieneczkę dookoła. Ja mam tutaj w miarę już pofalowana, więc nie będę więcej zwiększała. Tyle mi wystarczy. Wy natomiast, jeżeli widzicie, że nie jest zbytnio pofalowane, możecie w drugim rzędzie na przykład również sobie porozszerzać i porobić na przykład co drugi podwojenie albo w każdym podwojenie. Tak naprawdę to zależy od Was, jak bardzo chcecie mieć pofalowaną tą spódniczkę. I słuchajcie, ja jestem w miejscu, gdzie miałam tutaj 2 oczka łańcuszka i słupek. I ja będę się właśnie wbijała w trzecie oczko, tak jak gdyby w ten oczko już od słupka, czyli raz, 2, 3. Bijam się tutaj i sobie po prostu łączę w ten sposób. I znowu idę 2 oczka do góry. I teraz pracuję już na oczkach, na zwykłych tych tutaj półsłupkach. Przerabiam sobie po prostu po jednym półsłupku, czyli moje następne oczko jest tutaj, tu jest półsłupek, znaczy słupek i przerabiam sobie po prostu słupki. Po jednym słupku w każdym oczku, cały czas tutaj tak samo. I tak jak mówię, jeżeli chcecie, żeby się spódniczka bardziej falowała, można sobie na przykład jeszcze właśnie pofalować, co drugi robić sobie na przykład podwojenie. To zależy od Was, od Waszej fantazji, jak ta spódniczka ma wyglądać. Ja przerabiam sobie delikatnie, czyli przerabiam sobie po prostu po jednym tutaj w każdym. I długość też zależy od tego właśnie, jaką chcecie mieć. Przerabiamy sobie tyle rzędów, ile chcemy. I tak zawsze będziemy kończyć tak samo, czyli po prostu oczkiem tutaj łączeniowym, więc nie ma tutaj jakiejś wielkiej trudności, cały czas te same rzędy. I teraz tak, ja tak jak mówiłam, ja robię sobie z tego spódniczkę, ale będę dorabiała jeszcze tutaj taki kwadracik z paseczkami. O, tak się muszę połączyć, żebyście widzieli. I właśnie dla osób, które robią ogrodniczki, czyli męską garderobę, męskie spodenki, możecie tak samo jak wcześniej Wam mówiłam, że do połowy robiliście sobie jakiś kolorek, tak jak w pierwszej części filmu mówiłam, że można sobie właśnie podzielić i zrobić sobie od razu tutaj część ogrodniczek po prostu w innym kolorze. I zakończeniem właśnie do męskiego królika jest po prostu dorobienie sobie takiego kwadracika i przerobienie sobie na przykład właśnie tych paseczków do ogrodniczek, bądź na przykład coś takiego jak mam w mojej gąsce, że już same paseczki z guziczkami, to zależy od Was tak naprawdę, co chcecie sobie zrobić. Ja przerobię sobie spódniczkę i pokażę Wam jeszcze po prostu, jak można sobie zrobić ten paseczek tutaj dodatkowy do spódniczki, bądź po prostu same ramionczka. To kończę i zaraz się z Wami łączę. I moja spódniczka już jest gotowa. Ja zrobiłam sobie 7 takich rzędów. Wy oczywiście możecie zrobić mniej lub więcej, jak chcecie. W dalszej kolejności ja będę przyszywała główkę, dlatego żeby właśnie się dowiedzieć, jak ona leży, jak tutaj ramionczka będą leżały. Po prostu trzeba sobie może lepiej przyszyć tą główkę. I teraz tak, słuchajcie, tak jak ja Wam mówiłam, tutaj kończyliśmy sobie, gdzie mieliśmy oczek 24 dookoła, zarówno w tułowiu, jak i w główce. Więc sprawa jest ułatwiona, bo możemy sobie tą główkę po prostu zszyć szydełkiem, jeżeli oczywiście jest Wam tak wygodniej. Ja robię to w taki sposób. Nie wiem, czy uda mi się dokładnie to pokazać,
ale tak, ja jestem tutaj z tyłu, to jest mój tył króliczka i głowę oczywiście też muszę ułożyć z tyłu. Ja tylko Wam pokażę mniej więcej, ponieważ ja i tak muszę to zrobić na kolanach, żeby sobie po prostu dobrze dopasować, ale zobaczcie, mamy tak, mamy oczko pierwsze i możemy sobie tak samo wziąć pierwsze oczko stąd tutaj, zahaczyć 2 oczka, przełożyć sobie tutaj, mam nadzieję, że to widać, przełożyć sobie przez jedno oczko, przez drugie oczko i zrobić sobie oczko ścisłe. I to jest pierwsze łączenie. I znowu kolejne oczko z pierwszego tutaj naszego tułowia, oczko z głowy, przekładamy włóczkę i robimy oczko ścisłe. I tak naprawdę dookoła ładnie powinno nam się właśnie ułożyć, zszyć, ponieważ mamy taką samą liczbę oczek. To jest tak naprawdę taka bardzo prosta metoda i fajnie się nią zszywa, ale będzie tutaj taki delikatny łańcuszek. Mi to oczywiście nie przeszkadza, natomiast główka się bardzo wtedy mocno trzyma i ja to będę po prostu w taki sposób zszywała. Po ewentualnym już zszyciu jakiejś części trzeba sobie tutaj dopychać cały czas puch już na końcu. I na końcu również zrobić sobie oczko ścisłe i schować sobie włóczkę. Ja tak zszywam główkę. Oczywiście ja muszę ją dobrze sobie wymierzyć, dopasować. Chciałam Wam tylko pokazać. Natomiast jest jeszcze inny sposób. Można po prostu sobie na igłę nałożyć właśnie tą włóczkę i starać się raz wbijać tutaj, raz tutaj i zaciągać. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Nie chcę za bardzo tutaj przedłużać filmiku, ale czasami pytacie, jak wszedł, więc choć raz tutaj postaram się Wam pokazać. Czyli tak, możemy wziąć sobie też tą włóczkę, nabrać tutaj i po prostu przeszywając, najpierw wbijamy się tutaj z tej strony, a później wbijamy się z tej strony, tak samo jak gdyby pod takim oczkiem, o, tutaj. I za każdym razem robić tak samo, czyli jeżeli obraliście taki kierunek, że wbijamy się w ten sposób, to później również następne oczko, czyli następne takie oczko pod oczkiem, też wbijąć się z tej strony. Czyli po każdym tak naprawdę oczku bijać się w ten sposób. I jak sobie później to zaciągniecie, ja nie chcę tak do końca zaciągać, to też będzie ładne, tak naprawdę szef będzie ładniejszy, tylko nie wiem czy główka będzie stabilniejsza, ale jest to takie szycie bezszwowe, tak naprawdę wtedy tego tak do końca nie widać, nie ma łańcuszka. Musicie po prostu wypróbować, która metoda jest dla Was lepsza. Główka jest duża, króliczek jest duży, co prawda ma też duży tułów, nie wiem czy się po prostu utrzyma jeszcze z uszkami, dlatego ja dla stabilniejszego tutaj przytrzymania tej głowy po prostu przerobię sobie to tą pierwszą metodą, tym łańcuszkiem. Wy oczywiście dowolnie wybierzcie swoją ulubioną metodę. Ja oczywiście muszę to zrobić już poza kamerką, bo tak jak mówię, to wymaga już niestety kombinacji, żeby po prostu sobie dobrze dopasować oczka, żeby głowa była z przodu, a nie gdzieś z boczku. Ok, czyli tak, ja zszywam i łączę się dalej. I moja główka już przyszyta, tak jak widzicie, jest tu taki właśnie gruby szef łańcuszka, dzięki temu właśnie on trzyma tą główkę. I teraz oczywiście możecie sobie też przyszyć już uszka. Uszka mamy takie same, możemy w ten sposób, gdzie tutaj było zakończenie właśnie półsłupkami, przymocować sobie o tak mniej więcej. No niestety u mnie będzie to trochę niemożliwe, żeby Wam pokazać, ale oczywiście przykładamy sobie, patrzymy jak będą uszka leżeć i co? I dokładnie taką samą metodą, tą drugą, którą Wam pokazywałam, można sobie po prostu przyszyć. Już postaram się tutaj jakoś Wam to pokazać. Po prostu najpierw zaczepiamy sobie o tutaj ciałko w ten sposób, a później zaczepiam sobie o ucho, czyli po prostu tylko o ten półsłupek przebijam się i zaczepiam sobie o uszko. Dzięki temu będzie ładne szycie i ściągam. I znowu wyszukuję sobie tutaj na górze pętelki i zaciągam i pętelkę tutaj na górze przy samym uszku w ten sposób. Jest to taka dosyć znana metoda właśnie jeśli chodzi o przyszywanie bez szwów, żeby po prostu było ładnie widać. I znowu wybieram sobie tutaj jakiekolwiek miejsce, w którym mogę się wbić
przeciągam i zaciągam. I tak samo robię tutaj. I tak właśnie wszyję sobie drugie ucho. Również bardzo podobnie. Wy oczywiście możecie sobie dowolnie ułożyć to uszko, jak Wam się podoba, przymierzyć, czy chcecie w tę stronę, czy na skos. Naprawdę to od Was zależy, jak sobie po prostu to zszyjecie. Ja Wam tak szybciutko po prostu chciałam pokazać i po prostu króliczek będzie gotowy. Dorobimy mu jeszcze tutaj dalszą część sukieneczki i kwiatuszek na głowę. I zrobimy sobie teraz dalszą część tej naszej sukieneczki. Będziemy sobie po prostu robić taki kwadracik. Po prostu nabieramy sobie oczka. I też trzeba sobie po prostu mniej więcej sprawdzać, jaką chcecie mieć długość tego kwadracika. On będzie szedł w tą stronę. Więc po prostu przymierzamy sobie na króliczku i sprawdzamy, jak ma być wysoki. Ja sobie jeszcze przerobię kilka takich oczek. I posprawdzam i myślę, że będzie ok. Następnie oczywiście robimy jeszcze jedno oczko boczne, które nie będzie liczone do wzoru. I ja będę sobie ten wzór przerabiała oczkami ścisłymi nawijanymi. Czyli robię sobie narzut, wbijam się tutaj od strony łańcuszka w tylną pętelkę. Jak sobie obrócicie, łańcuszek będzie widoczny. Narzut i tylna pętelka. I tak sobie przerabiam cały mój łańcuszek. Oczywiście musicie sobie po prostu dopasować wielkość tego łańcuszka. Cały czas oczka ścisłe z narzutem. Jana tutaj w taką pętelkę od tyłu łańcuszka. Już sobie tutaj przerobię z Wami. I tak naprawdę wzór będzie cały czas taki sam, czyli będziemy sobie właśnie robić te oczka ścisłe z narzutem i szerokość po prostu taką, jaką chcecie. I teraz ostatnie oczko też przerabiamy oczywiście. I co? I robimy oczko do góry, odwracamy robótkę i przerabiamy dalej oczka ścisłe, z tym, że już w tylną tylko tutaj pętelkę. I również tak samo, czyli narzut, tylna pętelka, przekładam i od razu przez dwa. I tutaj cały czas tak samo. W ten sposób. I dojdę sobie do końca. I ostatnią pętelkę przerobię sobie całą, czyli nie szukam sobie tutaj tylnej, tylko biorę sobie to oczko pierwsze i drugie, przednie i przerabiam sobie całe. Jeśli po raz pierwszy robicie taką rzecz, to radzę sobie znaczyć te oczka początkowe i końcowe, bo wtedy będzie Wam łatwiej, a jeżeli już umiecie, no to oczywiście nie musicie. I dalej przerabiamy sobie tak samo, czyli cały czas się wbijam tutaj w tylną pętelkę łańcuszka i przerabiam oczka ścisłe. W ten sposób. I ja sobie przerobię jakąś szerokość i pokażę Wam, jak będziemy tutaj właśnie kończyć i jak będziemy sobie to przymocowywać. Jeszcze muszę trochę rzędów przerobić. I na końcu oczywiście oczko całe. I znowu do góry. I robimy tak dotąd, dopóki tak naprawdę chcecie. Ja już sobie skończyłam przerabiać mój prostokącik, kwadracik. Oczywiście tak, ja kończę w tym samym miejscu, co zaczynałam, czyli tutaj na dole. Przerabiam sobie po prostu oczko ścisłe w ten sposób. Dlatego, że te sznureczki tutaj, one mi posłużą jako... no, żeby po prostu przyszyć sobie. Czyli tak, ja tak naprawdę biorę sobie tutaj od dołu szydełko i przeciągam sobie tutaj tą włóczkę i po prostu tam staram się kilka razy przeszyć i zabezpieczyć. Oczywiście trzeba sobie to robić w miarę równo, tak żeby po prostu ładnie to wyglądało. I jeszcze będziemy sobie przerabiać tutaj takie ramionczka. I u mnie, jak widzicie, już ta część jest tutaj przymocowana. Po prostu sobie trzeba kilka razy przejechać tutaj igiełką i przymocować. I pozostało nam zrobienie sobie takich tutaj paseczków. Mój królik jest bardzo duży i naprawdę mi ciężko pokazać Wam wszystko. Ale taki paseczek po prostu można sobie zrobić ze zwykłego łańcuszka.
Tylko trzeba sobie po prostu na bieżąco dopasowywać ten łańcuszek, czyli musimy sobie nabierać oczka łańcuszka i na bieżąco po prostu mierzyć, ile potrzebujemy, z tym, że sam łańcuszek może być zbyt luźny, możemy po prostu przerobić na nim jeszcze półsłupki, czy też jeden rzęd, czy dwa rzędy. To zależy od tego po prostu, jak to u Was wyszło, bądź może być też taki łańcuszek sam, może być po prostu nawet grubszy. Ja zrobiłam po prostu podwójną włóczką, więc myślę, że taki łańcuszek może zostać sam, jeśli zrobicie na przykład podwójną włóczką. I ja tak prawdopodobnie zrobię, czyli po prostu przerobię sobie taki łańcuszek, on już jest dosyć gruby i w tym momencie z jednej strony, tej tutaj, gdzie mam wystającą włóczkę, zaczepiamy tutaj, a z drugiej strony przerabiamy i patrzymy do końca, ile potrzebujemy, zaczepiamy znowu tam od drugiej strony. I ja po prostu tak zrobię, że przerobię sam łańcuszek i zaczepię. Wy, jeśli chcecie bardziej ustabilizować tą krawędź, możecie sobie po prostu dowolnie przerabiać rzędy, jakie Wam tylko pasują. I tak, ja przerobię sobie już do końca ten łańcuszek, przymocuję i jeszcze Wam pokażę kwiatuszki. Kwiatuszka możemy zrobić w taki bardzo prosty sposób. Ja po prostu przerabiam takim najzwyklejszym sposobem. Jeśli umiecie sobie zrobić ładniejsze kwiatuszki, to oczywiście można. Ja po prostu będę robiła go z takiej spiralki, czyli przerabiam sobie jakiś dłuższy łańcuszek. Powiedzmy kilka właśnie oczek. Dosyć sporo, może być, nie wiem, 20, 30. W ten sposób. O, na przykład tyle. I po prostu w każde takie oczko tutaj będę robiła sobie po 3 półsłupki. Czyli wbijam się i przerabiam po 3 w każdym oczku. I dzięki temu, a ten łańcuszek się zacznie tak ładnie zawijać i ja po prostu z tego sobie zrobię kwiatuszka. A Wy, jak macie jakieś pomysły na fajne kwiatuszki, to oczywiście sobie zróbcie po swojemu. Czyli tak, w każde tutaj oczko, pętelkę wbijam się i 3 półsłupki. Po prostu dookoła. Dzięki temu zacznie nam się tak ładnie tutaj zwijać. Mamy raz, 2, 3 i znowu. Raz, 2 i 3. I już Wam pokażę, jak przerobię cały łańcuszek. Mam już przerobione do końca. I teraz tak, na końcu oczywiście sobie robię oczko ścisłe, odcinam sobie troszeczkę więcej włóczki i mamy coś takiego. I ja właśnie, idąc tutaj od tego końca, po prostu układam sobie, wyprostowuję i układam sobie w taką spiralkę ten kwiatuszek. W sposób. Może u mnie aż tak tego nie widać, bo jest tutaj bardzo kolorowa włóczka, ale on tutaj tak się ładnie ułoży. I oczywiście na końcu trzeba sobie poprzeplatać tutaj igiełką, przełożyć sobie przez igłę i kilka razy sobie tutaj zabezpieczyć. I oczywiście można sobie też udekorować kwiatuszka koralikiem i takiego kwiatuszka można sobie przykleić, bądź też właśnie przymocować sobie na główce. I ja już Wam pokażę, jak to u mnie wygląda. Ja już przymocowałam mojego kwiatuszka, on jest przymocowany na kleju. Jeśli lubicie, to możecie oczywiście je sobie od dołu potrzeć, jest koralik. I słuchajcie, tak, ja jeszcze mam taką propozycję, że można sobie koło szyjki przerobić takie futerko, to jest zwykły łańcuszek z futerka, guziczki doczepić i ja na dole jeszcze sobie zrobiłam taką lamóweczkę ze zwykłych półsłupków, tak po prostu, żeby się odróżniało. I to już by było wszystko. No niestety nie pokażę Wam tutaj w całości, pewnie widzieliście już na zdjęciach. Mam nadzieję, że Wam się przyda filmik i że Wam się spodoba. Ja już Wam serdecznie dziękuję i do zobaczenia w przyszłym filmiku.